Rzeczniczka Stanowego Departamentu Więziennictwa powiedziała: to niezwykle rzadkie, by kobieta popełniła przestępstwo zagrożone karą śmierci, takie jak brutalne morderstwo. A jeszcze rzadsze, by tak jak w tym przypadku kobieta zgwałciła i zamordowała inną kobietę. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co wydarzyło się 20 listopada 2003 roku na obrzeżach miasta St. Louis w stanie Missouri, pozostań ze mną, bo mówię o tym, co było. Aleksandra Jagiełło. St. Louis leży w stanie Missouri u ujścia rzeki Missouri do rzeki Mississippi. To miasto o dużym zróżnicowaniu etnicznym. Około połowę mieszkańców stanowią Afroamerykanie, a pozostałą część biali, Latynosi i Azjaci. Do lat 70. XX wieku przemysł jest podstawą lokalnej gospodarki. Działają tu stalownie, przetwórnie żywności i zakłady samochodowe. To właśnie praca przyciąga do St. Louis klasę robotniczą z całego kraju. Wszystko zaczyna się zmieniać w latach 70. Część produkcji przenosi się do Azji, bo tam jest taniej. Firmy zwalniają ludzi, a wiele zakładów zostaje zamkniętych lub przeniesionych na południe kraju. Nawet te, które utrzymały się na rynku, inwestują w automatyzację i redukują etaty. Wraz z bezrobociem rośnie też przestępczość, w pewnym momencie 4-krotnie wyższa niż średnia krajowa. Miasto zostaje podzielone na dwie części. Powstaje tzw. Delmar Divide, czyli granica między bogatszym południem i biedniejszą północą. Poziom ubóstwa sięga około 25%. Na początku lat 2000 St. Louis jest już jednym z najniebezpieczniejszych miast w Stanach Zjednoczonych. Wiele osób wyjeżdża z miasta albo przenosi się poza granice aglomeracji na tereny wiejskie, gdzie ziemia jest tania i można jeszcze żyć spokojniej. I tam faktycznie życie jest bezpieczniejsze, toczy się wokół własnej farmy i kościoła. Każdy wie wszystko na temat sąsiada. Przenieśmy się na moment do czasów, kiedy St. Louis przeżywał lata swojej świetności i wzrostu gospodarczego do końcówki lat 50. XX wieku do St. Anne na obrzeżach miasta St. Louis. Większość mieszkańców tejże miejscowości jest zatrudniona w przemyśle zbrojeniowym. To właśnie tam, do niewielkiego 3-pokojowego parterowego domu wprowadza się młode małżeństwo. Kobieta ma 18 lat, a jej mąż 22 lata. Jest czas pomiędzy Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem 1957 roku. Dokładnie 28 grudnia. Młoda rodzina powiększa się o nowego członka, dziewczynkę Beverly. Z biegiem lat w rodzinie przychodzą na świat jeszcze 2 chłopcy. Beverly zostaje starszą siostrą i szybko uczy się, co znaczy odpowiedzialność, ale i zabawa w większym gronie. Rodzina jest ze sobą bardzo zżyta. Lubią wspólne wyjazdy, szczególnie te pod namioty. Latem pakują auto po brzegi i ruszają na kempingi. Dni spędzają na świeżym powietrzu. Matka 3 dzieci to typowa gospodyni tamtych czasów. Ciepła, zorganizowana, zawsze w ruchu. Prowadzi dom z pasją, dba o ogród i o to, by nikomu niczego nie brakowało. Z warzyw i owoców ze swojej działki robi przetwory na zimę, a w wolnych chwilach zajmuje się rękodziełem. Rodzina opiekuje się małym statkiem domowych zwierząt, co szczególnie cieszy małą Beverly. Dziewczynka szybko nawiązuje silną więź ze swoim o 6 lat młodszym bratem. Przez całe dzieciństwo są nierozłączni. Latem jeżdżą razem konno, zimą zjeżdżają na sankach, rozmawiają o wszystkim, dzielą się sekretami i zawsze mogą na siebie liczyć. W 1975 roku Beverly kończy 18 lat. Idzie w ślady swojej matki, zakochuje się i wychodzi za mąż. Po ślubie wyprowadza się z rodzinnego domu, zaczyna własne dorosłe życie, a 4 lata później zachodzi w ciążę. 23 grudnia 1979 roku
tuż przed swoimi 22 urodzinami rodzi pierwsze dziecko, synka. Jest szczęśliwa, cieszy się życiem, rolą żony i matki. Niestety, radość Beverly i jej młodej rodziny nie trwa długo. 30 czerwca 1981 roku, 1,5 roku po narodzinach ich synka, dochodzi do tragedii. Malutki chłopiec wpada do przydomowego basenu. Pomoc nadchodzi za późno i nie udaje się go uratować. Pierworodny syn Beverly i jej męża umiera. Choć później rodzi im się jeszcze 2 chłopców, strata pierwszego dziecka na zawsze odciska piętno na całej rodzinie. Ta tragedia tak mocno uderza w młode małżeństwo, że ostatecznie dochodzi do rozwodu. Dla Beverly czas po śmierci synka i rozstaniu z mężem jest wyjątkowo trudny. Popada w depresję i przez kolejne lata próbuje stanąć na nogi. Nie pracuje, nie ma siły wrócić do normalnego życia. Kiedy wydaje się, że gorzej już być nie może, los uderza ponownie. W wieku 30 lat Beverly traci ojca. Nie może jednak cały czas żyć w żałobie. Ma dla kogo żyć, kocha swoich synów i chce być dla nich przykładem. Jest młoda, ma przed sobą całe życie i postanawia wreszcie je odzyskać. Oczywiście w tej decyzji wspiera ją rodzina i przyjaciele. Beverly wraca do nauki i zdobywa zawód asystentki medycznej. Po godzinach opiekuje się swoimi bulterierami, a niedługo potem podejmuje pierwszą pracę jako projektantka grafiki sietowej na koszulki. Dzięki determinacji i ciężkiej pracy staje na nogi. Powoli odzyskuje wiarę w siebie, finansową niezależność i poczucie sprawczości. Wreszcie może zacząć wszystko od nowa. Przychodzi czas na większy krok, zawodowy i życiowy. Beverly uruchamia wszystkie kontakty wśród znajomych i rodziny. Wkrótce dostaje pracę w firmie handlowej należącej do krewnego w Earth City niedaleko St. Louis. Zajmuje się sprzedażą identyfikatorów na smyczach i radzi sobie świetnie. Po pewnym czasie Beverly kupuje własny samochód i mobilny dom na obrzeżach miejscowości Moscow Mills. Do pracy ma teraz około 55 kilometrów. Jej nowy dom to podłużny, lekki budynek przypominający przyczepę kempingową, typowa konstrukcja dla tej części Missouri, u nas znana pod nazwą domek holenderski. Moscow Mills to niewielka miejscowość z młodym społeczeństwem. Niemal połowę mieszkańców stanowią dzieci. Na zaledwie 8 km² mieści się około 800 gospodarstw domowych. To miejsce, w którym każdy zna każdego przynajmniej z widzenia. Nic dziwnego, że Beverly szybko odnajduje się w nowym otoczeniu, poznaje sąsiadów i nawiązuje przyjaźnie. W 2001 roku kończy 44 lata. Jest już kobietą dojrzałą i spełnioną. Cieszy się życiem. Regularnie spotyka się z przyjaciółmi, dzieci ma odchowane, a niedawno została babcią. Beverly to kobieta z klasą, zadbana, elegancka i pełna energii. Ma smukłą sylwetkę, długie nogi, pociągłą twarz, niebieskie oczy i długie, ciemne blond włosy. Gdziekolwiek się pojawi, przyciąga spojrzenie. Zauważają to także mężczyźni, a Beverly doskonale zdaje sobie z tego sprawę i nie udaje, że jest inaczej. Postanawia dać sobie kolejną szansę na miłość. Chce kogoś, z kim mogłaby dzielić życie. Partnera, przyjaciela, kogoś, przy kim znowu poczuje się kobietą. W 2002 roku Beverly poznaje Scotta, 29-letniego mieszkańca Wright City, położonego około 25 km od jej domu. 16 lat młodszy mężczyzna wnosi do jej życia powiew świeżości. Scott jest szczupły, ma około 177 cm wzrostu, ciemne włosy i brązowe oczy. Na pierwszy rzut oka robi dobre wrażenie, ale z czasem Scott otwiera się przed Beverly i zaczyna mówić o swojej przeszłości. Przyznaje się, że w styczniu 1992 roku, mając 19 lat, napadł i zgwałcił 14-letnią dziewczynkę. Za ten czyn trafił do więzienia, a 5 lat temu wyszedł na warunkowe zwolnienie.
Jego nazwisko wciąż widnieje na oficjalnej liście przestępców seksualnych. To jednak nie jedyny wpis w jego kartotece. Wcześniej miał na koncie także inne wykroczenia: uszkodzenie mienia, wtargnięcie na cudzą posesję, a nawet kradzież samochodu. Mimo tego Scott potrafi być czarujący. Mówi o wszystkim spokojnie, z nutą żalu, jakby naprawdę żałował. Od zawsze łapie się dorywczych zajęć, ma za sobą różne doświadczenia, pracował jako monter w fabryce, był pomywaczem, a najczęściej bierze dniówki. To oznacza, że nigdy nie ma pewności, czy jutro będzie miał pracę. Tak funkcjonuje od chwili, gdy zakończył edukację na 11 klasie i całkowicie odpuścił szkołę. Zamiast zapalić w głowie lampkę ostrzegawczą, ta historia chwyta Beverly za serce. Wierzy, że każdy zasługuje na drugą szansę. Sama przeszła przez piekło i tylko dzięki wsparciu innych udało jej się stanąć na nogi, wyrwać z marazmu i zbudować życie od nowa. Może to właśnie moment, by odwdzięczyć się światu za dobro, które kiedyś sama otrzymała? Scott zmaga się z depresją i stanami lękowymi. Leki dostaje bezpłatnie podczas wizyt u psychiatry. Na prywatne leczenie go nie stać. Brak pieniędzy i niestabilna praca tylko pogłębiają jego problemy. Czyżby Beverly czuła, że jest mu potrzebna, chce mu pomóc, dać wsparcie i poczucie stabilizacji, którego tak bardzo mu brakuje? Jeszcze w tym samym roku zaczynają się spotykać, a niedługo potem Scott wprowadza się do jej domu w Mascomiels. W 2002 roku umiera jego przybrany ojciec. To kolejny cios, ale nie jest sam, bo ma u boku Beverly, przybraną matkę, siostrę oraz 2 biologicznego rodzeństwa, też siostrę i brata. To właśnie z bratem jest najbliżej. Zanim przejdziemy dalej do jego relacji z Beverly, warto przyjrzeć się temu, jak wyglądało jego dzieciństwo. Czy rzeczywiście śmierć przybranego ojca była dla niego aż tak dotkliwą stratą? Scott przychodzi na świat 13 stycznia 1974 roku w stanie Missouri. Od początku nie ma lekko. Dorasta w biednej części St. Louis, w domu, w którym częściej słychać krzyki niż rozmowy. Jego matka jest prostytutką i zmaga się z zaburzeniami psychicznymi, a ojciec, walczący z alkoholizmem, znika z życia rodziny bardzo wcześnie. Dzieciństwo Scotta to ciągła walka o uwagę i poczucie bezpieczeństwa. On i jego 2 rodzeństwa, brat i siostra, są zaniedbywani, co szybko zauważa opieka społeczna. W dokumentach sądowych opisano, że jako dziecko był ofiarą przemocy fizycznej i emocjonalnej. Często zamykano go samego w pokoju, a gdy próbował szukać pomocy, trafiał na obojętność. W szkole uchodził za cichego, dziwnego chłopaka, z jednej strony nieśmiałego, a z drugiej wybuchowego. Już jako kilkuletnie dziecko zaczyna przejawiać objawy traumy i lęków. Bywa agresywny wobec rówieśników, a później w wieku nastoletnim zaczyna się samookaleczać. Według późniejszych zapisów psychiatrycznych właśnie wtedy rozwija się u niego głęboka depresja oraz zaburzenia tożsamości płciowej, w tamtych czasach kompletnie niezrozumiane i nieliczone. W domu nie ma żadnego wsparcia. Matka pogrążona w swoich problemach często znika z domu. Scott dorasta w atmosferze strachu, izolacji i braku miłości. Nie dziwi więc, że z czasem zaczyna szukać akceptacji gdziekolwiek, nawet tam, gdzie kończy się to dla niego źle. Z akt sądowych wynika, że już jako 3-4-letni chłopiec trafia kolejno do kolejnych rodzin zastępczych i pozostaje pod opieką Wydziału do Spraw Nieletnich. Dopiero w wieku 5 lat razem z młodszym rodzeństwem zostaje umieszczony u rodziny, która później go adoptuje. Miało być lepiej, ale jak podają dokumenty sądowe, wcale tak nie było. Przybrani rodzice dbają o podstawowe potrzeby, lecz brakuje tam bliskości i ciepła. Ze zeznań wynika, że przybrany ojciec z zawodu policjant stosuje wobec dzieci kary cielesne. Bicie pałką, rażenie paralizatorem, a nawet bicie łopatą, którą żartobliwie nazywał kuratorium oświaty.
Według akt i relacji z tamtego okresu, to właśnie wtedy stan psychiczny Scotta zaczyna się gwałtownie pogarszać. Zamyka się w sobie, przestaje mówić o emocjach, po raz pierwszy trafia pod opiekę psychiatry. Diagnoza: depresja, stany lękowe i zaburzenia adaptacyjne. Do tego niskie IQ, problemy w nauce i trwałe zmiany w mózgu. Leczenie trwa krótko. W wieku nastoletnim Scott zaczyna się buntować. Ucieka z domu, znika na noce, wpada w złe towarzystwo. Policja odnotowuje pierwsze drobne przewinienia, włamania, kradzieże, bójki. To początek równie pochyłej, z której nikt nie próbuje go zawrócić. I tak jest aż do momentu pierwszego aresztowania i spotkania z Beverly, która wydaje się dla niego szansą na lepsze jutro. Ich znajomość rozwija się pozornie, spokojnie. Beverly czuje, że wreszcie ktoś okazuje jej zainteresowanie, a Scott, że nie jest sam. Spędzają razem dużo czasu w domu, a gdy on akurat nie pracuje, często podjeżdża pod jej biuro. Czasem tylko po to, by odwieźć ją do domu, innym razem, żeby po prostu sprawdzić, jak się czuje. Kiedy nie może być blisko, dzwoni, żeby choć na chwilę usłyszeć jej głos. W grudniu 2002 roku Beverly zaprasza Scotta na firmowe przyjęcie bożonarodzeniowe. To żadne fapa, wszyscy tam już go dobrze znają. Skoro w pracy spotkał się już z akceptacją, Beverly uznaje, że pora przedstawić Scotta rodzinie. Na początek zaprasza do siebie ukochanego brata z żoną. Oboje z ciekawością jadą do Moscow Mills. Brat szczególnie chce przyjrzeć się partnerowi siostry i sprawdzić, czy przypadkiem nie poznaje dziś przyszłego szwagra. Nadchodzi dzień wizyty, goście wchodzą do domu i serdecznie witają się z Beverly. Scott przechodzi obok nich, milcząc, mija ich bez słowa, jakby byli powietrzem. Dziwne, chłodne zachowanie od razu niepokoi rodzinę Beverly. Ona sama coraz wyraźniej widzi też, że życie ze Scottem przypomina jazdę na rollercoasterze. Regularnie dochodzi między nimi do kłótni. Im bardziej narasta napięcie, tym silniej Scott próbuje ją kontrolować. Ogranicza jej swobodę, staje się zaborczy i zazdrosny o wszystko. Beverly, przyzwyczajona już do niezależności, nie potrafi zaakceptować relacji, w której partner traktuje ją jak swoją własność. Często zrywają ze sobą, po czym znowu do siebie wracają, a ta huśtawka trwa aż do wiosny 2003 roku. Wtedy Beverly nie wytrzymuje napięcia i ostatecznie kończy ten związek. Po rozstaniu Scott wyprowadza się z jej domu. Wciąż jednak utrzymują kontakty towarzyskie. Wie, że jego sytuacja życiowa jest trudna, a problemy psychiczne coraz bardziej się pogłębiają. Zły nastrój próbuje zagłuszać alkoholem. Nie potrafi pogodzić się z rozstaniem z Beverly i regularnie omawia to z psychiatrą. Latem 2003 roku jego stan pogarsza się na tyle, że trafia na 6 dni do szpitala psychiatrycznego. Po wypisie kontynuuje leczenie ambulatoryjne. Lekarz przepisuje mu Paxil, czyli lek przeciwlękowy i antydepresyjny, który ma pomóc mu przetrwać najtrudniejsze momenty. Jednak jeśli chodzi o byłą partnerkę, Scott nie odpuszcza. Nie potrafi jej zostawić w spokoju, nie potrafi o niej zapomnieć. Jest nią tak zaślepiony, że stawia wszystko na jedną kartę. Beverly musi być jego i tylko jego. Nadal odwiedza ją w pracy, krąży samochodem w okolicach jej domu, dzwoni do niej bez przerwy i obsesyjnie obserwuje każdy jej ruch. Beverly to widzi i zaczyna się naprawdę bać. W końcu ma dość. Zgłasza sprawę do sądu, a na jej wniosek Scott dostaje oficjalny zakaz zbliżania się. Tyle, że on nie traktuje poważnie żadnego papierka wydanego przez władzę. Dalej robi swoje. Pewnego dnia wchodzi na jej posesję, skrada się na werandę, tnie jej buty, wrzuca je na przyczepę samochodu, a potem z ukrycia obserwuje każdy jej ruch. Kobieta prosi kolegów z pracy, przyjaciół, znajomych i sąsiadów, by mieli na nią oko, żeby reagowali, jeśli któregoś dnia nie pojawi się w pracy albo nie wróci na noc do domu. To dla niej kwestia bezpieczeństwa. Scott widzi, że Beverly jest otoczona życzliwymi ludźmi, którzy ją wspierają.
Czuje, że traci kontrolę, więc zaczyna odgrażać się już nie tylko jej, ale niemal wszystkim w jej otoczeniu. Dochodzi nawet do sytuacji, w której próbuje pociąć nożem jej sąsiada. 27 października 2003 roku Beverly jak co dzień rano wyjeżdża swoim samochodem do pracy. Kilka godzin później ten sam sąsiad, którego Scott wcześniej próbował zaatakować, zauważa, że drzwi do jej domu są otwarte. Zaniepokojony sąsiad dzwoni do Beverly do biura i informuje ją o tym, co właśnie zobaczył. Kobieta natychmiast prosi, by wezwał policję. Ten bez zwłoki wybiera numer 911 i zgłasza dyspozytorowi dziwną sytuację. Po zakończeniu rozmowy spogląda ponownie w stronę domu i wtedy widzi, że były partner Beverly jest na posesji. Scott ciągnie w stronę samochodu zamrażarkę. Po chwili porzuca ją na podwórku, jakby to była najzwyklejsza rzecz na świecie, po czym kieruje się do swojego Forda Escorta zaparkowanego po drugiej stronie drogi. Warto dodać, że Beverly mieszkała na osiedlu domków jednorodzinnych, a tuż za jej domem przebiegała droga krajowa. Scott nie wjechał na teren osiedla, zatrzymał się właśnie przy tej drodze na parkingu. Dlatego sąsiad nie widział wcześniej jego samochodu i zauważył go dopiero wtedy, gdy ten ciągnął chodnikiem zamrażarkę. Policja reaguje na zgłoszenie błyskawicznie. Mają Scotta na radarze nie tylko z powodu zakazu zbliżania się do Beverly, ale także dlatego, że figuruje w kartotekach jako przestępca seksualny. Sąsiad szybko orientuje się, gdzie znajduje się Scott. Gdy patrol przyjeżdża na miejsce, wskazuje funkcjonariuszom jego samochód. Scott również dostrzega radiowóz. Zaskakuje go tak szybka reakcja służb, więc natychmiast odjeżdża z parkingu. Wie, że to już kolejny raz, gdy wtargną na cudzą posesję i tym razem konsekwencje będą poważne. Policjanci ruszają za nim w pościg. Funkcjonariusze włączają sygnały, ale Scott nawet na to nie reaguje. Ucieka dalej. Gdy nie udaje się go zatrzymać, funkcjonariusze nakazują ustawienie blokady drogowej. Po przejechaniu około 12 kilometrów w końcu się poddaje i zjeżdża na pobocze. Nie stawia dalszego oporu. Podczas przeszukania jego samochodu policja znajduje kij bilardowy, skrzynkę z narzędziami, samochód RC na baterię, ubrania, zestaw stereo, świąteczne dekoracje, płyty DVD, kasety VHS, zestaw do makijażu, puszkę po ciastkach, szlafrok, dezodorant, pościel, szczoteczkę do zębów oraz próbki leku Lexapro. To jest środek przeciwdepresyjny, przeciwlękowy i przeciwobsesyjny. To zupełnie inny preparat niż ten, który powinien zażywać Scott i który przepisał mu lekarz. Scott zostaje zatrzymany i przewieziony na komisariat policji w Moscow Mills, czyli miejscowości, w której doszło do całego zdarzenia. Funkcjonariusze przesłuchują go, a on tłumaczy, że po rozstaniu i wyprowadzce chciał jedynie odzyskać swoje rzeczy. Policja wzywa Beverly na komisariat. Kobieta zjawia się natychmiast i zeznaje, że wszystkie przedmioty znalezione w samochodzie Scotta należą wyłącznie do niej. Ich łączną wartość oszacowano na około $900. Scott nie miał pozwolenia na wejście do domu swojej byłej partnerki, dlatego policja zatrzymuje go w areszcie. Beverly czuje ogromną ulgę. Aresztowanie prześladowcy daje jej poczucie bezpieczeństwa. Liczy, że wreszcie skończy się stalking i będzie mogła wrócić do normalnego życia. Jej radość nie trwa jednak długo. Scott wpłaca kaucję i wychodzi na wolność. 31 października 2003 roku, czyli tydzień po włamaniu i po jego wyjściu z aresztu, Beverly składa w prokuraturze w Lincoln wniosek o zakaz zbliżania się. Przedstawia całą historię ich burzliwej relacji oraz tego, jak ją nęka. Prokuratura wydaje zakaz i zapewnia kobiecie ochronę policyjną. Funkcjonariusze eskortują ją z biura do domu. Beverly faktycznie potrzebuje takiej ochrony. Pracuje w dzielnicy przemysłowej, która po godzinie 16 zupełnie pustoszeje, a o tej porze w październiku jest już zupełnie ciemno. Kobieta zabezpiecza się na każdy możliwy sposób.
12 listopada 2003 roku pisze odręczną notatkę, w której opisuje jedno ze spotkań ze Scottem. Oto jej treść w moim przekładzie. Podszedł do mnie i próbował mnie objąć. Powiedziałam mu, żeby mnie nie dotykał i zostawił w spokoju. Gdy szłam do samochodu, zapytałam, czego chce. Odpowiedział, że zapomniał mnie o coś spytać. Kiedy próbowałam wsiąść do ciężarówki, zapytałam, co z moją zamrażarką, którą wyniósł z domu. Gdy już siedziałam w samochodzie, on dalej mówił. Powiedziałam mu, że muszę jechać, a on próbował mnie pocałować. Odsunęłam się i powiedziałam, żeby sobie poszedł. On jednak próbował dalej. Kazałam mu przestać i odepchnęłam go. Spytał, dlaczego go tak traktuję. Odpowiedziałam, że skończyłam z nim, nie chcę go więcej widzieć. Nie znaczy nie i muszę iść. Wtedy chwycił mnie za pierś i powiedział, że bawił się moimi cyckami. Krzyknęłam, żeby przestał. Potem odszedł. On nie rozumie słowa nie. Nie wie, kiedy przestać. Podpisano Beverly. Zarówno ona, jak i jej były partner otrzymują z prokuratury wezwanie na ostateczne przesłuchanie w sprawie stalkingu i zakazu zbliżania się do Beverly. Kobieta ma stawić się 21 listopada 2003 roku w godzinach porannych. 3 dni przed planowanym przesłuchaniem, 18 listopada, Scott zostaje dodatkowo oskarżony o kradzież z włamaniem do domu swojej byłej partnerki. Czeka go proces. Wszystko wskazuje na to, że jest na straconej pozycji. Stracił kontrolę nad kobietą, wkrótce nie będzie mógł się do niej nawet zbliżyć, znów grozi mu więzienie, a depresja pogłębia się z dnia na dzień. Wszystko wymyka się z rąk. Czyżby przegrał? 20 listopada 2003 roku późnym popołudniem rozwścieczony Scott wpada do przyczepy swojego biologicznego brata, tego z którym ma najlepszy kontakt. Akurat są tam brat oraz jego współlokator. Scott, wyraźnie wzburzony, następnego dnia musi stawić się na przesłuchanie w sprawie stalkingu. Najbardziej jednak przeraża go to, że może trafić do więzienia za włamanie i kradzież. Jest przekonany, że Beverly mu nie odpuści i zrobi wszystko, by go wsadzić za kratki. A wtedy straci nad nią kontrolę i straci wolność. Kobieta może mu też po prostu zniknąć z życia albo związać się z kimś innym. Do tego Scott nadal rości sobie prawo do zamrażarki, której nie udało mu się zabrać ostatnim razem. Nie panuje nad sobą i w furii krzyczy: zabiję tę sukę. Nie mam zamiaru przez nią iść siedzieć. Po czym wychodzi z przyczepy brata. Wsiada do swojego Forda Escorta kombi i jedzie pod biuro, w którym pracuje Beverly. Zakaz zbliżania się kompletnie go nie obchodzi. Jest wściekły. Uważa, że kobieta od miesięcy pogrywa z nim i robi z niego idiotę. Przed godziną 18 dociera na miejsce i widzi ciężarówkę swojej byłej partnerki zaparkowaną za budynkiem firmy. Zatrzymuje się w pobliżu. W biurze i w magazynie pali się światło, na zewnątrz jest ciemno, a okolica jest zupełnie pusta. Scott chowa się w pobliskich krzakach. Obserwuje drzwi wejściowe i samochód Beverly, uważając, by nikt go nie zauważył. Boi się, że znów podjedzie radiowóz, żeby odprowadzić ją do domu. Miejsce pracy Beverly to duży parterowy budynek podzielony na 2 części. W jednej znajdują się biura, w drugiej magazyny. Front pełni funkcję reprezentacyjną dla klientów, dlatego cała przednia elewacja jest przeszklona. Z tyłu mieszczą się wjazdy do magazynów dla dostawców oraz pojedyncze wejście dla pracowników, do których prowadzą kilkustopniowe metalowe schody. To właśnie tam Beverly zostawia rano swoją ciężarówkę, tuż obok tych schodów. Tego dnia postanawia zostać dłużej, żeby domknąć kilka rozpoczętych spraw. O tej porze w biurze nie ma już nikogo, więc może spokojnie skupić się na pracy. Nie planuje też dzisiejszego wieczoru korzystać z policyjnej eskorty, która zwykle chroniła ją przed Scottem. Nie dzwoni też po brata. Scott, obciążony zbliżającym się przesłuchaniem w prokuraturze, groźbą więzienia za włamanie i własną kryminalną przeszłością, racjonalnie rzecz biorąc, nie powinien odważyć się przyjechać pod jej biuro. O godzinie 18 Beverly kończy pracę i gasi światła. Jak zawsze wychodzi tym samym wyjściem z tyłu budynku,
tam, gdzie parkuje samochód. Scott zna jej rutynę jak własną kieszeń. Wychodzi z krzaków, rozgląda się wokoło i przebiega przez parking. Beverly nie spodziewa się absolutnie niczego. Wychodzi z biura, zamyka drzwi, schodzi po schodach na parking i nagle widzi Scotta, który dosłownie wyrasta przed nią. Beverly odskakuje, mężczyzna popycha ją, przewraca na ziemię, przykłada do gardła nóż do steków, podciąga sukienkę i biustonosz, zrywa z niej resztę bielizny i wówczas dochodzi do gwałtu. Bije ją z całej siły po twarzy i dusi. Po chwili godzi ją nożem i tak jeszcze 7 razy, za którymś razem łamie jej rękojeść. Jedno z uderzeń trafia w szyję. Po krótkiej chwili Beverly umiera. Potem zabiera ze sobą narzędzie zbrodni i bieliznę kobiety. Ciało przenosi do swojego samochodu i kładzie na tylne siedzenie. W drodze gubi nóż, a później latarkę, ale nawet tego nie zauważa. Odjeżdża, planując pozbyć się ciała w rzece Mississippi, niedaleko miejsca, gdzie mieszka jego brat. Kieruje się na południe St. Louis, w stronę obrzeża dobrze mu znanego Ballerive Park, oddalonego od miejsca zbrodni około 45 km. Przejeżdża przez całe miasto i w końcu dociera na miejsce, gdzie teren wydaje się być idealny, ciemny, odludny, wręcz dziki. Scott wysiada z samochodu, rozgląda się i wyciąga ciało Beverly. Przenosi je w zarośla, próbując przyciągnąć na wał, ale zwłoki są zbyt ciężkie. Do tego plączą się w gęstej roślinności przy brzegu. W końcu opada z sił i porzuca ciało tam, gdzie utknęło. Upewnia się, że nikt go nie widzi, po czym wyrzuca bieliznę Beverly do kosza na śmieci. Następnie odjeżdża z parku i kieruje się około 28 km dalej w stronę domu swojego brata. W pewnym momencie z jego samochodem dzieje się coś niedobrego. Słychać tutnienie, auto zaczyna się źle prowadzić. Zjeżdża na miejski parking w miejscowości Fenton i zauważa przebitą oponę. Nie ma koła zapasowego, więc nie może kontynuować jazdy. Decyduje się zostać tam do rana. W czasie, gdy Scott śpi lub odpoczywa w swoim samochodzie, sąsiedzi Beverly zaczynają się poważnie niepokoić. To oni tego wieczoru pilnują, czy wróciła do domu. Nie widzą jej ciężarówki, w całym domu jest ciemno, na to do niej niepodobne, no i też informowała swoich bliskich sąsiadów, przyjaciół o tym, żeby mieli na nią oko. Dzwonią więc na policję i proszą, by funkcjonariusze sprawdzili, co się z nią dzieje. Ci najpierw jadą do firmy, w której pracuje Beverly. Na parkingu znajdują jej ciężarówkę. Czyli wiadomo, że nie oddaliła się z miejsca pracy, a przynajmniej nie swoim samochodem. Obchodzą ją dookoła i zauważają na asfalcie plamę krwi w charakterystycznym kształcie wachlarza. Chwilę później dostrzegają wąską stróżkę krwi. Idąc jej śladem, docierają do pustego miejsca parkingowego. Po drodze znajdują zakrwawioną, złamaną rękojeść noża i latarkę. Policjanci natychmiast zakładają najczarniejszy scenariusz, bo wygląda na to, że mają do czynienia z morderstwem. Od razu łączą zaginięcie Beverly ze Scottem. Rozpoczynają się poszukiwania zarówno kobiety, jak i mężczyzny, który dodatkowo trafia na listę osób poszukiwanych. Policja intensywnie pracuje nad wyjaśnieniem sprawy. W tym czasie Scott wciąż śpi w swoim samochodzie. Budzi się przed północą i już po 12 dzwoni do znajomej, mówi jej, że przebił oponę i prosi o pomoc. Kobieta odmawia. 21 listopada o 7:30 rano, czyli kolejnego dnia po morderstwie, Scott odwiedza swojego brata mieszkającego niedaleko parkingu, na którym utknął. Kiedy się spotykają, Scott jest cały podrapany, brudny od błota i krwi. Nikt nie zadaje mu jednak żadnych pytań. Mężczyzna idzie się wykąpać, zakłada czyste ubrania, po czym kładzie się spać. Po kilku godzinach budzi się w całkiem dobrym humorze. Żartuje z bratem i jego znajomymi, którzy akurat wpadają w odwiedziny, tak jakby nigdy nic się nie stało. Oczywiście
nie pojawia się w prokuraturze na przesłuchaniu w sprawie stalkingu. To działa tylko na jego niekorzyść, bo jeszcze mocniej wiąże go to ze zniknięciem Beverly. Tym bardziej, że kobieta również nie stawia się na spotkanie, na którym tak bardzo jej zależało. Scott zaczyna zastanawiać się, jak zatrzeć ślady zbrodni w swoim samochodzie. Dzwoni do znajomej i prosi, żeby kupiła mu wybielacz. Gdy zaskoczona pyta, po co mu taki środek, tłumaczy, że w jego aucie śmierdzi pleśnią i chce się pozbyć zapachu. Kobieta jedzie do supermarketu i spełnia jego prośbę. Od razu przywozi mu ten detergent do domu brata. Scott zabiera środek do usuwania plam, wychodzi z mieszkania brata i udaje się na parking, gdzie zostawił samochód. Dopiero w świetle dnia widać krwawe plamy na tapicerce, które próbuje usunąć wybielaczem. Niektóre ślady są jednak tak duże, że decyduje się wyciąć całe fragmenty materiału siedzenia. Po wszystkim Scott staje się coraz bardziej nerwowy. Potrzebuje leków, których nie ma przy sobie, a które zwykle dostaje za darmo od psychiatry. Jeszcze tego samego dnia umawia się na wizytę w szpitalu St. Charles w St. Louis. Dzwoni do przyjaciela i prosi o przysługę. Potrzebuje podwózki do szpitala, bo nie zdąży do tego czasu wymienić przebitej opony. Znajomy zgadza się go zawieźć. Scott nie zdaje sobie sprawy, że zgłaszając się do szpitala, sam ściąga na siebie policyjną obławę. Gdy tylko rejestruje się na wizytę, pracownicy placówki sprawdzają jego dane w systemie i zauważają, że jest osobą poszukiwaną. Natychmiast informują policję o planowanej wizycie. Funkcjonariusze przyjeżdżają na miejsce dużo wcześniej. Kiedy Scott pojawia się na terenie szpitala, zostaje zatrzymany od razu. Nawet nie ma szansy zorientować się, że wpadł prosto w zastawioną na niego pułapkę. Scott nie próbuje wymyślać żadnej historii. Od razu przyznaje się do winy. Potwierdza zarówno podejrzenia policji dotyczące śmierci Beverly, jak i to, że to on jest za nią odpowiedzialny. Następnie prowadzi śledczych na miejsce, w którym porzucił ciało. Funkcjonariusze bez trudu znajdują zwłoki kobiety. Funkcjonariusze zauważają na ciele denatki rany kłute, ślady duszenia, liczne obrażenia twarzy oraz ślady walki na rękach. Jej dłonie i stopy są związane, brakuje bielizny, a biustonosz i sukienka są podciągnięte do góry. Beverly leży dokładnie tak, jak pozostawił ją tam morderca. Śledczy pyta Scotta, dlaczego to zrobił. Ten odpowiada, że Beverly go rozwścieczyła. Policjant dopytuje, co takiego zrobiła. Scott mówi, że nie chciała oddać mu jego zamrażarki. Dodaje też, że był wściekły, bo jak twierdzi od miesięcy pogrywała sobie z nim. Służby zabierają ciało kobiety do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostaje poddana autopsji. W tym czasie Scott prowadzi śledczych do swojego samochodu. Detektywi od razu widzą, że próbował zatrzeć ślady. Mimo jego wysiłków technikom udaje się zabezpieczyć na tylnym siedzeniu krew, której nie zdołał usunąć wybielaczem. Po kilku dniach na biurko śledczych trafia protokół z sekcji zwłok Beverly i lekarz odnotowuje, że w ciele kobiety znaleziono materiał DNA należący do Scotta, jednocześnie wskazujący na gwałt. Z dokumentacji wynika też, że na ciele Beverly były liczne zewnętrzne obrażenia, z których część powstała już po śmierci. Stwierdzono także złamanie nosa, zadrapania na twarzy, szyi i nadgarstkach, krwotok w oku oraz ślady duszenia, które wystąpiły jeszcze za życia ofiary. Lekarz stwierdza, że bezpośrednią przyczyną zgonu Beverly było wykrwawienie w wyniku przebicia aorty szyjnej. Śledczy analizują także porównanie próbek DNA. Krew zabezpieczona z samochodu idealnie odpowiada krwi ofiary. Policja nie ma już żadnych wątpliwości. Zatrzymany mężczyzna jest sprawcą gwałtu i morderstwa. Scott zostaje oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia, gwałt z użyciem siły oraz podwójne przestępstwo z użyciem broni. Podwójne dlatego, że nóż posłużył mu zarówno do zabicia Beverly, jak i do zastraszenia jej w trakcie gwałtu.
Jesteśmy teraz w stanie, w którym wykonywana jest kara śmierci i Scottowi właśnie taka kara grozi. Mężczyzna trafia do aresztu i otrzymuje z urzędu adwokata, który przygotowuje jego linię obrony. Podczas procesu głównym argumentem mającym działać na jego korzyść jest trudne dzieciństwo, zaburzenia psychiczne oraz niski poziom inteligencji. I to są argumenty, które faktycznie mogą wpłynąć na łaskawszy wymiar kary, tak aby Scott mógł uniknąć kary śmierci. W trakcie postępowania zaczyna się gromadzenie kolejnych informacji dotyczących dzieciństwa Scotta. W sądzie obrona powiedziała, że przybrani rodzice okazali się niezwykle wymagający, byli niezadowoleni, że Scott nie radził sobie w szkole. Zamykali przed dziećmi lodówkę i szafkę z jedzeniem. Siostra Scotta zeznawała, że ich adopcyjna matka kazała mu topić młode koty w wiadrze z wodą. Koledzy Scotta niechętnie odwiedzali go w domu. Miejsce przypominało im dom grozy i tak też o nim mówili. Scott uczył się bardzo słabo. Gdy miał 9 lat, nauczyciele sugerowali przeprowadzenie kompleksowych badań psychologicznych. Testy wykazały IQ na poziomie 82, znacznie poniżej normy. Do tego dochodziły problemy językowe, więc zdecydowano o dokładniejszej diagnostyce. W bardziej szczegółowych badaniach stwierdzono ADHD, uszkodzenie mózgu nieznanego pochodzenia, spektrum alkoholowych zaburzeń płodowych, trudności w uczeniu się, stany depresyjne i zaburzenia adaptacyjne. Jego stan oceniono jako poważny, najpoważniejszy spośród wszystkich uczniów w szkole. W więzieniu przeprowadzono kolejne badania. Ustalono, że w chwili morderstwa Scott cierpiał na zaburzenia osobowości, w tym borderline z cechami narcystycznymi, poważną depresję oraz zaburzenia antyspołeczne. Stwierdzono, że taki zestaw problemów mógł wpłynąć na jego niską odporność na frustrację, działania impulsywne i problem z przewidywaniem konsekwencji swoich czynów. Jako dorosły Scott wielokrotnie podejmował też próby samobójcze. Ponieważ mężczyzna był upośledzony umysłowo, obrona domagała się uznania tego za okoliczność łagodzącą. Gdyby sąd przyjął taką kwalifikację, Scott nie mógłby zostać skazany na śmierć, trafiłby na dożywocie. Upośledzenie umysłowe jest bowiem czynnikiem wykluczającym karę śmierci i automatycznie łagodzącym wyrok do kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. W procesach, w których zapadają decyzje dotyczące kary śmierci, rodzinie ofiary daje się możliwość wypowiedzenia się i mogą oni opisać, jak śmierć bliskiej osoby wpłynęła na ich życie i codzienne funkcjonowanie. Bliscy Beverly opowiadali w sądzie, jak śmierć córki, siostry i matki dramatycznie rozbiła całą rodzinę. Wspomnieli też, przez jakie cierpienia sama Beverly przeszła wcześniej, po stracie dziecka, rozwodzie, po śmierci ojca. Na sali zeznawał również starszy syn Beverly. Opowiadał, jak jego młodszy brat ciężko przeżył utratę matki. Scott wraz z obroną zarzucił rodzinie ofiary, że próbowali wywrzeć emocjonalny wpływ na ławę przysięgłych i że ich słowa były dla niego krzywdzące, działające na jego szkodę. W trakcie procesu pojawił się także wątek brata Scotta. Oskarżono go o pomoc w związaniu nadgarstków i kostek ofiary, a nawet o gwałt. Brat został przesłuchany. Jego zeznania nie zgadzały się z ustaleniami śledztwa. Badania DNA całkowicie wykluczyły jego udział. W związku z tym nie dopuszczono zeznań świadków, kuzyna Scotta, znajomej jego brata ani jej matki, którzy mieli potwierdzić te rewelacje. Oskarżenia wobec brata zostały definitywnie obalone już podczas pierwszej rozprawy. Rozprawa odbyła się we wrześniu 2006 roku, czyli 3 lata po zdarzeniu. Ława przysięgłych nie była w stanie podjąć jednoznacznej decyzji. Byli zgodni jedynie co do tego, że oskarżony działał z zdeprawowanym umysłem, to tak w dosłownym tego słowa znaczeniu, i to miało być jako okoliczność obciążająca. Uznali jednak, że czynniki łagodzące, takie jak trudne dzieciństwo i wynikające z niego zaburzenia psychiczne, zdecydowanie przeważają nad obciążającymi.
Warto dodać, że ławnicy nie poznali pełnego zakresu informacji dotyczących stanu psychicznego oskarżonego, ponieważ część z tych informacji nie została dopuszczona. W takich okolicznościach kara dożywotniego pozbawienia wolności mogła wydawać się wystarczająca. W stanie Missouri w 2006 roku obowiązywało prawo mówiące, że jeśli ławnicy nie są jednomyślni, decyzję podejmuje sędzia. I tak właśnie stało się w przypadku Scotta. Sąd pierwszej instancji skazał go na karę śmierci. W tym momencie rozpoczęła się walka o życie mężczyzny, którego adwokaci, obrońcy uznali za osobę upośledzoną umysłowo. Obrona twierdziła dodatkowo, że skoro w śledztwie nie ustalono jednoznacznie, czy gwałt miał miejsce przed czy po śmierci kobiety, można założyć, że Scott dopuścił się nekrofilii, a nie gwałtu. Obrona argumentowała, że nie można zgwałcić kogoś siłą, jeśli ta osoba już nie żyje. Scott twierdził, że nie powinien ponosić odpowiedzialności za włamanie do domu Beverly, ponieważ ofiara nie żyła w chwili rozprawy i nie mogła go osobiście oskarżyć. Według niego nie doszło więc do wymaganej przez prawo bezpośredniej konfrontacji. Sąd uznał, że Scott zabił Beverly właśnie po to, by nie mogła go oskarżyć. Dlatego jej nieobecność na rozprawie i brak konfrontacji nie mogą działać na jego korzyść. W imieniu nieżyjącej Beverly zeznawali więc policjanci, którzy przyjmowali od niej zgłoszenia, oraz jej adwokaci. Scott twierdził też, że nie może go oskarżyć o włamanie, ponieważ sąsiad nie widział, jak faktycznie wchodzi do domu. Widział go jedynie obok budynku. Jego zdaniem nikt nie mógł więc potwierdzić, że przedmioty znalezione w samochodzie zostały wyniesione z domu Beverly. Sąd odrzucił te argumenty. Ofiara nie tylko rozpoznała swoje rzeczy, ale przede wszystkim Scott uciekł z miejsca zdarzenia, co jednoznacznie wskazywało na jego winę. Scott został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia, gwałt z użyciem przemocy oraz przestępstwo z użyciem broni w kontekście dokonania zabójstwa. Zarzucono mu silną deprawację umysłu i wyjątkową nikczemność czynu. Ława przysięgłych uwzględniła też okoliczności łagodzące, jego trudne dzieciństwo oraz problemy psychiczne. Przez to ławnicy nie byli w stanie dojść do porozumienia, czy kara śmierci jest w tym przypadku proporcjonalna do popełnionych czynów. W 2016 roku złożono skuteczną apelację, która doprowadziła do uchylenia kary śmierci. Zarzucono także wcześniejszym obrońcom Scotta, że nie próbowali udowodnić ewentualnego udziału jego brata w zbrodni. W 2021 roku ponownie przywrócono karę śmierci, a rok później ogłoszono, że wszystkie możliwości apelacji zostały wyczerpane. Scott przebywał w męskim więzieniu Potosi Correctional Center. To jednak nie koniec tej historii. Media ponownie skierowały uwagę na Scotta, gdy w 2021 roku ujawnił, że identyfikuje się jako kobieta. Nieoficjalnie przyjął imię Amber. Proces swojej przemiany zaczął od zmiany wizerunku. Dbał o makijaż, kobiecą fryzurę i sposób ubierania się. Warto przypomnieć, że podczas włamania do Beverly Scott zabrał również jej kosmetyki. Być może miały one być właśnie dla niego. Scott zmienił też zaimki i poddał się konsultacjom psychologicznym oraz psychiatrycznym. Zanim otrzymał możliwość rozpoczęcia tranzycji medycznej, musiał przez rok utrzymywać zmianę tożsamości w codziennym funkcjonowaniu, a dopiero potem mógł ubiegać się o terapię hormonalną. Przyznał, że już jako 12-latek lubił przebierać się w dziewczęce ubrania. Robił to jednak wyłącznie wtedy, gdy nikt go nie widział, szczególnie ukrywając to przed opiekunami. Tak właśnie opowiadał w jednym z wywiadów. Lekarze ostatecznie zdiagnozowali u niego dysforię płciową, czyli zaburzenia identyfikacji płciowej. Scott cierpiał w swoim męskim ciele, ponieważ wewnętrznie czuł się kobietą. Obrona poruszyła ten wątek we wniosku o ułaskawienie, choć nie był to główny argument. Odwoływali się przede wszystkim do jego problemów zdrowotnych i wyjątkowo trudnego dzieciństwa. To jak taka kwestia mogłaby wpłynąć na decyzję, zależałoby wyłącznie od sędziego. Ja od tego momentu też zmienię zaimki. Pewnie pojawia się pytanie, gdyby przeszła pełną transformację łącznie z operacją, czy zostałaby przeniesiona do zakładu karnego dla kobiet. Amber byłaby pierwszą
transpłciową osobą skazaną na śmierć, więc taka sprawa z pewnością byłaby rozpatrywana indywidualnie. Zwłaszcza, że Amber odsiadywała wyrok za gwałt na kobiecie, co dodatkowo komplikowałoby decyzję. Warto też pamiętać, że w przypadku celi śmierci więźniowie przebywają w pojedynczych celach i mają minimalny kontakt z innymi osadzonymi. Nawet gdyby Amber trafiła na oddział dla kobiet, praktycznie nie miałaby możliwości kontaktu z innymi więźniarkami. Amber już jako osoba transpłciowa poznała w więzieniu inną transpłciową kobietę, osobę, która kiedyś była mężczyzną. Walczyła właśnie w tym stanie o prawo do terapii hormonalnej dla osadzonych i ostatecznie wygrała. Wcześniej hormony były dostępne wyłącznie dla tych, którzy rozpoczęli leczenie jeszcze na wolności. Dzięki jej batalii sądowej zasady się zmieniły i to właśnie ona przeszła swoją pełną transformację płciową już za murami więzienia. Amber i Jessica, bo tak miała na imię ta transpłciowa kobieta, zaprzyjaźniły się i Jessica zaczęła wspierać nową koleżankę w procesie jej transformacji. Amber nigdy formalnie nie zmieniła męskiego imienia ani tożsamości prawnej, ale na zdjęciach więziennych występowała już w kobiecej stylizacji. Wciąż jednak przebywała w więzieniu dla mężczyzn, ponieważ przydział w zakładach karnych zależy od genitaliów, a nie od tożsamości płciowej. Tak czy inaczej w mediach była już od tego momentu przedstawiana jako Amber. 29 września 2022 roku wydano nakaz egzekucji dla Amber. Wyrok miał zostać wykonany 3 stycznia 2023 roku, a nakaz pozostawał ważny przez 24 godziny, licząc od 6 rano. Dzięki swojej metamorfozie Amber zwróciła na siebie uwagę opinii publicznej. Udzieliła telefonicznego wywiadu, w którym opowiedziała o tym, jak czuje się jako osoba skazana na śmierć. Powiedziała, że kara śmierci jest okropna i nikt nie zasługuje na taką egzekucję. Odnosząc się do zabójstwa Beverly, stwierdziła, że przeprasza i że nie chciała, by wszystko potoczyło się w ten sposób. Post-Dispatch również przeprowadziło z Amber telefoniczny wywiad. W rozmowie skazana powiedziała, że kara śmierci jest smutną rzeczą i w oczekiwaniu na egzekucję stara się zachować spokój. Podkreśliła, że ludzie powinni wiedzieć, iż jest osobą chorą psychicznie. W obronie Amber wystąpiło wiele środowisk sprzeciwiających się karze śmierci, a także organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka. 7 emerytowanych sędziów Sądu Najwyższego stanu Missouri podpisało w grudniu 2022 roku list wzywający do zmiany wyroku śmierci na dożywocie. Ich głównym argumentem był fakt, że ława przysięgłych nie była jednomyślna w decyzji dotyczącej kary śmierci, a ostateczny wyrok wydał sędzia. Obrona wystąpiła z wnioskiem o ułaskawienie, ale to nic nie dało. Przed egzekucją 49-letnia Amber została przewieziona do więzienia Eastern Reception Diagnostic and Correctional Center w Bon Air. Umieszczono ją w małym pokoju, gdzie miała oczekiwać na wykonanie wyroku. Towarzyszyła jej doradczyni duchowa. Amber na swój ostatni posiłek w życiu zamówiła frytki, cheeseburgera, truskawkowy koktajl mleczny i orzeszki ziemne w czekoladzie. Zostawiła też ostatnie oświadczenie, napisała w nim: przepraszam za to, co zrobiłam. Jestem kochającą i troskliwą osobą. Egzekucję przeprowadzono zgodnie z planem 3 stycznia 2023 roku o godzinie 18:39, podając jej 5 mg dawkę fenobarbitalu. Na egzekucję przybył brat Beverly wraz z żoną. Obecne były także 2 osoby ze strony Amber. Brat Beverly uważa, że od kiedy zaczęto mówić o transformacji płciowej, całkowicie zapomniano o jego siostrze. Twierdzi, że nie wierzy w szczerość Amber, nie chcąc tutaj nikogo obrażać, ale jest przekonany, że zmiana wizerunku była jedynie próbą uniknięcia kary śmierci. I trudno mu się dziwić. Faktycznie, w miesiącach poprzedzających egzekucję cała uwaga opinii publicznej skupiła się na sprawcy. W natłoku dyskusji o tożsamości płciowej, psychiatrii i apelacjach łatwo było zapomnieć, dlaczego Amber w ogóle trafiła do więzienia. Za brutalne morderstwo Beverly. W tej historii wyraźnie widać cykl przemocy opisany przez Lenore Walker. Składa się on z 4 faz. Najpierw narasta napięcie, agresor staje się drażliwy, pojawiają się kłótnie.
Następnie dochodzi do ostrej przemocy, ataków agresji słownej, fizycznej. Potem przychodzi faza pojednania, tzw. miesiąc miodowy, przeprosiny, zapewnienia, próby naprawy. Ostatnia faza to pozorny spokój, który trwa tylko do momentu, aż napięcie znów zacznie rosnąć. I często, kiedy jesteśmy w tej fazie ostrej przemocy, czyli ataku agresji słownej, fizycznej, może dojść właśnie do zbrodni. To jest to, co stało się w przypadku Scotta i Amber. W relacji Beverly i Scotta te elementy są widoczne jak na dłoni. Rozstania, powroty, okresy względnego spokoju, po których Scott stawał się coraz bardziej agresywny i natarczywy, aż spirala przemocy zakończyła się tragedią. Beverly przede wszystkim miała inne wzorce rodzinne niż Scott, przez co nie dała się wciągnąć w długoletnią grę i zakończyła ten związek praktycznie po roku. Scott natomiast uczył się przemocy w dzieciństwie i stosował jej jako narzędzia kontroli. Doświadczał jej. Dokładnie tak samo jak jego opiekunowie. Co wiemy z sali sądowej? Agresja stała się dla niego reakcją na frustrację. Kiedy frustracja osiągnęła szczyt, doszło do eksplozji agresji. Jak w większości takich przypadków, tak i tutaj wszystko rozbiło się o kontrolę, a raczej o jej utratę. Sprawca nie mógł już panować nad ofiarą. Gwałt był dla niego sposobem, by pokazać, że to on tu rządzi. Że będzie tak, jak on chce, a nie ona. Że ona nie ma prawa decydować o sobie. W gwałcie bynajmniej nie chodzi o popęd seksualny, tu chodzi wyłącznie o dominację, przemoc i kontrolę. W tym konkretnym przypadku nie można oczywiście pominąć uszkodzeń mózgu sprawcy. Miał wpływ na jego ocenę rzeczywistości, zaburzoną interpretację sytuacji i brak kontroli nad emocjami. Ta historia pokazuje, jak wychowanie i uwarunkowania biologiczne potrafią doprowadzić do tragicznych konsekwencji. Warto jednak pamiętać, że takie czynniki, nawet bardzo ciężkie doświadczenia, traumy czy zaburzenia neurologiczne, psychiczne, mogą zwiększyć ryzyko impulsywnych czy agresywnych zachowań. Wielu ludzi z podobnymi obciążeniami nigdy nie krzywdzi ludzi. Do tego nie każdy człowiek, który boryka się właśnie z tymi zaburzeniami, z tego typu problemami neurologicznymi i psychicznymi, musi być mordercą lub popełni zbrodnię lub popełnił zbrodnię. To warto sobie właśnie zapamiętać. Ostatnią i jedyną kobietą straconą w stanie Missouri przed Amber była Bonnie Heady w 1953 roku, czyli 70 lat wcześniej. Jeśli chcesz więcej tego typu historii, zasubskrybuj mój kanał i polub ten odcinek. To naprawdę pomaga w rozwoju projektu i dotarciu do nowych odbiorców. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej sprawie i jak oceniacie decyzję sądu. Pozostań ze mną, bo mówię o tym, co było. Aleksandra Jagiełło. Materiał powstał na podstawie oficjalnych dokumentów sądowych oraz uzupełniony o publicznie dostępne informacje. Do nagrania odcinka zainspirowały mnie materiały opublikowane na łamach magazynów takich jak Associated Press, CNN, The Guardian, St. Louis Post-Dispatch, Oxygen oraz innych materiałów amerykańskich i międzynarodowych.